Kostku, opowiesz mi swoje życie? No, urodziłem się i zamierzam jeszcze pożyć. No. Nie, ale co chcesz Do wiedzieć? 120. Proszę? Do No tak, a 120. potem będziemy negocjować. Tak. Kiedy się urodziłeś? W którym roku? W 53. Gdzie się urodziłeś? No, w Warszawie. No, gdzie się można urodzić? Opowiesz dwa słowa o rodzinie, w której się urodziłeś? Przedwojenni komuniści. Mama była z takiej liberalnej, świeckiej rodziny inżynierskiej. Uciekła zaraz po wybuchu wojny z Warszawy przed Niemcami, nie jako Żydówka, ale jako komunistka. Ona tam się wdała w... Ja nie wiem, czy to w ogóle cię interesuje, ale to w 1938 roku przyjechał do Warszawy pruski minister sprawiedliwości odebrać doktorat honoris causa na Uniwersytecie Warszawskim. Na prawie, tak? No i prawo wtedy, tak jak teraz, było bardzo prawicowe, tak jak, nie wiem, biologia czy psychologia wtedy i teraz są lewicowe. Nie wiem, jak to się dzieje, bo to nie ma bezpośredniej filiacji, tak? No ale pewne rzeczy są trwałe. No i jest przyjęcie na cześć pana ministra, Hansa Franka, bo to właśnie o nim mowa, tak, świeżo upieczonego doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. I w którymś momencie podchodzi do niego para młodych ludzi z wielkim bukietem kwiatów, wręczają mu ten bukiet kwiatów, on promienieje, a młody człowiek mówi: panie ministrze, panie doktorze, chcieliśmy prosić w imieniu studentów Uniwersytetu Warszawskiego, żeby pan złożył te kwiaty na grobach niemieckich antyfaszystów. No to się ministrowi nie spodobało, ambasadzie się nie spodobało. Moja mama była tą młodą damą, która razem z tym młodym człowiekiem wręczała kwiaty, więc uznała, że jednak trzeba będzie uciekać, i uciekła na wschód. I wróciła jako żołnierz II Armii, bardzo skutecznie zabijając Niemców. No i potem się zdemobilizowała. Potem się rozwiodła i potem poznała mojego tatę, który był z polskiej chłopskiej rodziny spod Tykocina. Urodził się jeszcze w XIX wieku, żeby było śmieszniej. I jako młody chłopak przed I wojną światową za chlebem wyjechał do Stanów i tam od razu został komunistą. Był delegatem na zjazd założycielski Komunistycznej Partii USA, a po wojnie musiał ze Stanów uciekać w ramach kampanii antykomunistycznej. Przyjechał do Warszawy, w życiu w Warszawie nie był. I poznał mamę, no i tam w którymś momencie ja się pojawiłem, mieliśmy nawet znaleźć w którymś momencie czas, żeby się pobrać, bo oboje byli zawodowi rewolucjoniści, więc... Jak oni się nazywali? Bolesław Gebert i Krystyna Poznańska-Gebert. No więc to była taka przedwojenna, komunistyczna rodzina. Sprawa żydowska, sprawa narodowa, sprawa religijna była w ogóle bez znaczenia. Znaczy ja zawsze wiedziałem, że ja jestem Żydem i że to jest kompletnie bez znaczenia. No, budujemy bezklasowe społeczeństwo, lepszą przyszłość, no to jakieś zambombony. Ważniejsze było, że tata jest spod Tykocina. No i tak zostałem wychowany. Więc nie miałem takiego momentu, że tak jak niektórzy nasi znajomi, że się dowiedzieli w którymś momencie. Ja zawsze wiedziałem. I zawsze wiedziałem, że to jest kompletnie bez znaczenia. To jest tak bardzo bez znaczenia, że nawet żeśmy tego nie zaprzeczali, tak? Chodziłeś do szkoły w Warszawie. Znowu troszkę bardziej skomplikowane. Jak miałem 7 lat, ojciec został ambasadorem w Turcji i tam przemieszkaliśmy 7 lat, więc chodziłem do szkoły w Turcji, najpierw angielskiej, potem francuskiej i wróciliśmy do Polski w sam czas na liceum i w sam czas na marzec. Po prostu genialny timing. No to idealny moment, żeby rozmawiać o żydostwie, co? Pojawiły się te rozmowy wtedy w domu, czy nie? Słuchaj, no były bez przerwy, tylko ja ich nie rozumiałem. No wtedy się okazało, że większość naszych znajomych to Żydzi, bo większość naszych znajomych to byli znajomi mamy. No ojca znajomi zostali w Stanach, tak? I kiedy zaczęli znikać, to się wtedy okazało, że to Żydzi. Ja pamiętam te rozmowy, wtedy nie rozumiałem, że znowu będziemy tacy idioci. No, że w latach 30. było widać, co idzie. Tak. Ja w ogóle nie wiedziałem, o czym oni mówią. Ale tacy idioci w sensie, że zostaniemy, Tak. a nie wyjedziemy. Tak.
No i dopiero później ja sobie uświadomiłem, że przecież marzec był wszystkiego 25 lat po powstaniu w getcie, tak? Okej, jak się ma 15 lat, to 25 lat to jest wieczność z kawałkiem, tak? No ale później ja zrozumiałem, jak bardzo to było wczoraj i jak bardzo po fakcie rozumiałem powody, którymi się kierowali ci, którzy wyjeżdżali, a moi rodzice się uparli. Wyrzucają? Zostajemy! Ale w tamtym momencie byłeś rzecznikiem wyjazdu? Ktoś się Nie, ciebie pytał? nikt mnie nie pytał o zdanie. Moja siostra wyjechała, ale nie na fali marcowej, tylko udało jej się wyjść za Włocha, więc zachowała paszport i tak dalej, ale nie mogła tu wytrzymać. No, ja wyleciałem ze szkoły za to, że jestem pochodzenia sionistycznego. To był oficjalny powód. Ale ze szkoły, z Z liceum? liceum, no. Które to było liceum? Żmichowska, 15 LO. No bo przyjechałeś z francuskim, to poszedłeś Tak. do Żmichowskiej. Tak. No i to było oficjalne uzasadnienie. Dostałem po mordzie na ulicy od nieznajomych, że jestem parszywym Żydem. Więc jak stałem, rozcierałem sobie tą mordę i no ale o co chodzi, tak? A co ty wtedy rozumiałeś z tego, co się dzieje? Nic. Oprócz tego, że byłem przerażony, bo widziałem, że rodzice nic więcej niż ja nie rozumieją. I ja bardzo na nich polegałem, że oni mi wyjaśnią świat, no a tu się okazało, że są tak samo bezradni. To znaczy, że trzeba samemu próbować coś zrozumieć, ale kłopot polegał na tym, że ja właściwie nie znałem żydowskich Żydów, tak? A tych Żydów, których znałem, to z reguły dowiadywałem się, że są Żydami, kiedy wyjeżdżali. No jak się chodziło na dworzec gdański na 17.05 na Treblinka Express do Wiednia, tak? Tak się o nim mówiło? Tak, Treblinka Express. Zresztą Umschlagplatz jest rzut beretem, tak? Więc nic nie rozumiałem, nie wiedziałem, kogo zapytać, ale Żydzi, którzy wyjeżdżali, nie mogli zabrać ze sobą wszystkich swoich książek. I w antykwariatach za psie pieniądze można było zmontować wspaniałą żydowską bibliotekę w polskich przekładach, tak? Szolema, Szolem Aleichem, Perec, cała klasyczna literatura jidiszowa w polskim przekładzie. To dla mnie było bezcenne, bo ja oczywiście ani żydowskiego, ani hebrajskiego nic. I z świetnym aparatem krytycznym. Więc wiesz, ja nie wiedziałem, czym się różni mezuza od tałysu, od dziury w ziemi, tak? No ale tam wszystko było w przypisach u dołu strony grzecznie wyjaśnione. Ja to czytałem i doznałem, excusez le mot, pewnej epifanii. Bo ja pierwszy raz w życiu czytałem o sobie i o swojej rodzinie i o ludziach, których znam. Ja byłem mocno oczytany w literaturze polskiej, angielskiej, francuskiej. To wszystko było bardzo ciekawe. Ja rozumiałem, jakie były pobudki bohaterów. No ale to nie było o mnie. Ja nawet nie miałem tej świadomości, że to nie jest o mnie. I tutaj czytam i nagle wiem, kto na następnej stronie się obrazi i odmówi jedzenia, tak? No i odwracam stronę, bingo. Znaczy, czułeś się tam w domu. Ależ natychmiast. Oczywiście oni byli strasznie dziwni. Robili jakieś dziwne rzeczy. No właśnie jakieś straszne zambombony. Faceci w szalach chodzą. No w ogóle o co chodzi, tak? Natomiast psychologię rozumiałem do bólu zębów. I to było moje pierwsze wprowadzenie do żydostwa. Czyli to znaczy, że ten twój dom był bardzo żydowski, jeśli to, co tam odnalazłeś, było czymś, co czułeś, znałeś, co? Tak, no i myśmy tego nie nazywali żydowskim. I myślę, że nawet mama o tym tak nie myślała, że to jest żydowskie. To po prostu, no tak u niej w domu i w innych domach, które znam, no ludzie tak się zachowują, tak? Jak myślisz, co to było, to coś, to żydowskie? Bo ja wiem, to nie są jakieś rzeczy, które są wyłącznie żydowskie. Bo nadopiekuńcze mamy, które to jest cecha uniwersalna. Zresztą ten syndrom, który w Polsce się określa mianem żydowska matka, to w Izraelu się nazywa ima polania, polska matka, tak?
Więc to nie są jakieś cechy specyficznie żydowskie, ale ich kumulacja i pewne wyłączenie innych. No dobra, normalnie w polskiej literaturze angielskiej, francuskiej, jak ktoś komuś daje w mordę, to ten oddaje, tak? No ja dostałem w mordę i stałem się zastanawiam, ale o co chodzi, tak? No więc tego na stronach Sienkiewicza raczej nie znalazłem. No ale nie nadstawiłeś drugiego policzka. A nie. To jest już takie żydostwo wersja eksportowa, no, z targetem nieżydowskim. Nie, policzki są cenne, należy je chronić. Ale też nie rwałem się do tego, żeby bić się na pięści. No jak się naczytałeś tego, skończyłeś liceum, jak cię wyrzucili z tej żmichowskiej, to dokąd? Gdzie wylądowałeś? Właściwie nie, to jest żydowska historia, bo mnie wyrzucili i no, mój rocznik to był pierwszy rocznik, który szedł programem czteroklasowego liceum, tak? Przedtem było 11-klasowa szkoła powszechna. Tak? A to znaczyło, że ci, którzy rok wcześniej zdawali maturę i oblali, już nie mogli powtarzać, bo nie było tego. Więc w kilku warszawskich liceach stworzono takie specjalne 11 zbiorcze dla tych, którzy oblali. I mnie skierowano do takiej 11 zbiorczej, bo jeszcze nie miałem 16 lat, więc gdzieś musieli mnie skierować. I pewnie mnie tam skierowano jako dodatkową karę, tak? No, że z taką maturą to wiadomo. A to był najlepszy rok mojego życia. Po pierwsze, wszyscy wiedzieliśmy, że zdamy, bo nie mają co z nami zrobić. W ogóle się nie uczyliśmy. Nauczycieli traktowaliśmy okropnie. Do tej pory mi jest wstyd, jeżeli ktoś z moich nauczycieli z 9 ELO imienia Hoffmanowej będzie to oglądał. Bardzo przepraszam, pani profesor, bardzo przepraszam, panie profesorze. Wszyscy byli ode mnie przynajmniej o rok starsi w tej klasie, wiesz. Świetne balangi, pierwsze wódki, pierwsze papierosy, pierwsze dziewczyny, no rewela. No i potem, tak jak żeśmy przewidzieli, wszyscy żeśmy zdali. Ja postanowiłem zdawać na studia. No co mam do stracenia? Najwyżej mnie nie przyjmą, tak? I może dlatego, że to już był 69 i kampania się skończyła, może dlatego, że wybrałem niepolityczny wydział biologię, może dla 70, nie 69, przepraszam. I może dlatego, że zdałem w pierwszej dziesiątce, przyjęli mnie. I przyszedłem na studniówkę klasy żmichowskiej, z której mi wywalono, niezaproszony, jako pan student, jawnie pijąc i paląc, podczas kiedy ci smarkacze musieli do kibla, żeby tam się napić czy napalić, czyli będąc żywym dowodem, że te Żydy zawsze uprzywilejowane. Dlaczego to zrobiłeś? No dla satysfakcji. Wyrzuciliście mnie, no to popatrzcie, tak? Schadenfreude. W tym wypadku wręcz autoschadenfreude. I studiowałeś biologię? Studiowałem biologię, z której nie skończyłem, bo wyleciałem. Strasznie bym chciał ci powiedzieć, że wyleciałem z powodów politycznych albo antysemickich. Nie, 2 lewe ręce na laboratorium z chemii analitycznej. Więc, no żeby nie pójść w kamasze, udało mi się przenieść, zanim mnie formalnie wywalili, na psychologię, którą w końcu skończyłem. Zostałeś psychologiem? Tak, pracowałem jako psycholog kliniczny od 75 do 82, 7 lat. I? No i w międzyczasie zrobiła się Solidarność i stan wojenny. I ja pracowałem jako psycholog z chorymi, z umierającymi na internie. Czyli w służbie zdrowia tak, pracowałeś? Tak. I wiesz, nie wiem, czy coś im pomogłem. Byłem gówniarz świeżo po studiach, ale przynajmniej byłem biały kitel, na który można nawrzeszczeć. A to już było dużo. No, wszyscy umierających omijali szerokim łukiem. Tak? No i jak się zrobił stan wojenny, to komisarz wojskowy zabronił mi wstępu na oddział, bo jak wyjaśnił, mam zły polityczny wpływ na umierających. Ja różne rzeczy darowałem, tego jednego nie. No a potem dość szybko wyleciałem w ogóle i do upadku komuny się utrzymywałem z prac dorywczych, czyli pasożyt społeczny byłem. A żyłeś tak naprawdę z czego? Żyłem tak naprawdę trochę z tych prac dorywczych,
trochę z pomocy rodziców, trochę z pensji mojej błogosławionej pamięci żony Małgosi. Czasem za knucie jakieś pieniądze też wpadały, ale rzadko. A kiedy zacząłeś pisać? Zacząłem pisać jeszcze jako psycholog. Napisałem jakąś miażdżącą recenzję z bardzo niedobrego słownika pedagogicznego i narobiłem sobie masę wrogów w ogóle o tym nie wiedząc. A potem, jak się zrobił Jaruzel i wojna, no to większość znajomych poszła siedzieć. Po mnie przyszli pod stary adres. Co w ogóle było interesującą informacją. Myśmy przeprowadzili w marcu. No i w grudniu przyszli po mnie pod ten adres, który mieli w marcu. Nie aktualizowali. Bo byłeś aktywnym członkiem Solidarności. Ja byłem jednym z założycieli tak zwanego dziewięciozgłoskowca, czyli NSZZ, PNT i ON, pracowników nauki, techniki i oświaty, który był pierwszym wolnym związkiem zawodowym w Warszawie i który następnie połączył się z Solidarnością. Ja byłem jedynym delegatem, który głosował przeciw, bo ja uważałem, że już żeśmy wygrali i teraz trzeba się uczyć demokracji. A demokracji to się ludzie uczą w małych zespołach, a nie w 10-milionowym molochu. Jeszcze długo po stanie wojennym jacyś znajomi, świecąc za mną oczami, tłumaczyli, że ja jestem idiota, ale nie prowok. No i jak się zrobiła wojna, no to zaczęliśmy z Małgonią zbierać te strzępki informacji, które można było zebrać. Kogo zamknęli, kiedy, gdzie pobili. I żeśmy na naszej maszynie do pisania przepisywali przez bibułkę, łamiąc to w kształcie małych ulotek, żeśmy rozrzucali na przykład na dworcu centralnym. No, kompletna amatorszczyzna, idiotyzm. Na szczęście UBC miała ważniejsze sprawy na głowie, bo natychmiast zwinęli, maszyna stała u nas w domu i to byłby koniec pieśni. Tak? Natomiast ten przegląd bieżących wydarzeń, bo tak to się nazywało, trafił do redakcji powstającego pisma KOS, gdzie się spodobał i bardzo takim podziemnym kanałem zostałem zaproszony na spotkanie z redakcją i szedłem strasznie z duszą na ramieniu, poważne podziemie. No, się okazało, że sami znajomi, no i już w tym KOS-ie zostałem do końca komuny. No i tam zostałeś Dawidem Warszawskim, tak? Bo tam zacząłeś publikować jako Dawid Warszawski. Tak. Od razu od chyba 3. numeru jako Dawid Warszawski. A nosiłeś kipę wtedy? Nie. Kiedy zacząłeś nosić kipę? No po upadku komuny. To po pierwsze moja religijność była mocno w powijakach i to się rozwijało. A opowiesz o tym procesie takim, kiedy w ogóle, jak to się dzieje, że człowiekowi rusza w głowie coś takiego? Jak to się dzieje człowiekowi, to nie wiem, gdzie powiedzieć, jak to się mnie dzieje. No to ale poproszę. Jeszcze tylko, żeby z tą kipą dokończyć. No po drugie, no jakbym chodził w latach 80. w kipie, to równie dobrze mógłbym mieć tabletkę z imieniem, nazwiskiem i adresem, tak? A jak się knuło, i to dość intensywnie, no to po prostu tego nie można było robić. Ja po tym, jak się dostałem na studia, po pierwszym roku, pojechałem do Stanów tak śladami ojca. Od starych komunistów do starych komunistów. Bardzo to zresztą było fajne spotkanie, bo te wszystkie domy były takie same. Biedne i książki stoją zamiast ścian. No. Czyli coś, co znałem z domu, co znałem z tych wszystkich innych warszawskich domów, gdzie byłem. Ciocio babcia mojej mamy, jako młoda dziewczyna, wyjechała do Stanów. To była jeszcze interesująca historia, bo ona jeszcze żyła, jak w końcu ich odnalazłem, bo jednym z zadań, jakie miałem, to było odnaleźć ten kawałeczek rodziny, który ocalał, bo prawie wszyscy zostali zabici w getcie warszawskim. Natomiast ta rodzina, która wyjechała do Stanów, babcia Marynia, jej dzieci i wnuki przeżyła. Więc tyle tylko, że córka babci Maryni wyszła za mąż za amerykańskiego oficera, mama wyszła za mąż za polskiego ambasadora, to naprawdę nie byłoby dobrze, żeby ze sobą korespondować, tak? No, ale miałem jakieś namiary i udało mi się ich odszukać. Ciocia Marynia zresztą opowiadała, że to było tak, że w latach 20. krzykiem, wrzaskiem i awanturą zmusiła rodzinę, żeby się przeniosła z Warszawy do Berlina. Na początku lat 30. z Berlina do Londynu, pod koniec lat 30. z Londynu do Nowego Jorku i już w latach 40. na początku z Nowego Jorku do San Francisco.
I ciocia Marynia mówiła, ja chciałam, żeby między moją rodziną a Niemcami było tak daleko, jak to tylko możliwe. Japońców się nie bałam. No więc to była ciocia Marynia z tego pokolenia tych niesamowitych, bojowych żydowskich kobiet. Absolutnie świecka. Jeszcze się w wieku lat 70 paru nauczyła się hiszpańskiego, żeby pracować jako social worker z robotnikami meksykańskimi w Kalifornii. Tak? A jej wnuk, Ken, starszy ode mnie o ładnych parę lat, był balczuwa, czyli ktoś, kto wychował się w rodzinie świeckiej, ale powrócił do wiary. I pierwszy szabes w moim życiu u nich spędziłem. To było olśnienie, bo ja zobaczyłem, że to się da zrobić, że to nie jest Mount Everest. I no jest sobota rano, właśnie się zbieramy powoli, żeby iść do synagogi. Moja pierwsza wizyta w synagodze w życiu. Aż tu nagle z piskiem opon swoim czerwonym kabrioletem Mustang zajeżdża ciocia Marynia, wyskakuje z samochodu, wbiega do domu, rzuca klucze do samochodu na stół i mówi, to weźcie samochód, jedźcie na plażę, ja zostanę z małą, bo Kenowi się właśnie wtedy córeczka urodziła. Ken mówi bardzo łagodnie, babciu, jest szabes, nie idziemy na plażę, idziemy do synagogi, bardzo ci dziękujemy. Bzdura, zawracanie głowy, zabobon, jesteście młodzi, powinniście używać życia. No już, zabierać mi samochód. I tutaj Ken do mnie mruga, odwraca się do cioci Maryni i mówi, babciu, bo babcia jest taka rozkosznie staroświecka. No i myślałem, że starszą panią trafi szlak. Ale no, u Kena i Rywki miałem pierwszy szabes, poszliśmy do synagogi i oni mnie też wyposażyli w taką podstawową bibliotekę żydowską, którą przywiozłem. I wśród tych książek była książka, mam ją zresztą do tej pory i wielbię, antologia rabinacka Leba i Montefiore, pierwszy raz wydana w Oksfordzie na początku XX wieku. To jest taki dobry wybór źródeł talmudycznych do mniej więcej wszystkiego, sensownie zorganizowany i z dobrymi przypisami. Czytałem też, mi się uszy trzęsły. Zresztą nadal czytam, aż mi się uszy trzęsą. I jest tam taki midrasz o Matan Torah, o nadaniu Tory na górze Synaj. Midrasze to są takie parabole, tak? Przypowieści, fragmenty historii świętej, które się nie znalazły w Torze, ale które tradycja przekazuje. No i według tego midraszu Pan już miał nam dać Torę, kiedy mówi, no dobra, mówię, jakich ja mam gwarantów, że będziecie żyli zgodnie z moją Torą. Na co Żydzi mówią? No, nasi praojcowie, Abraham, Ickak, Jakow. Mówi Pan, ja ich znam, no, to są dobrzy, dzielni, święci, uczeni, pobożni mężowie, ale ich znam z wszystkimi ich słabościami, ja ich nie przyjmuję na gwarantów. No, nasi przywódcy, Mojżesz, Aaron, mówią Żydzi, już trochę dotknięci. A Pan mówi, ten sam sprzeciw. No. Mądrzy, dobrzy, dzielni, pobożni, uczeni, ja ich znam. Nie przyjmuję ich na gwarantów. Nasze dzieci, mówią Żydzi. Nasze nienarodzone jeszcze dzieci. A tak, mówi Pan. Ci będą mi gwarantami i w ich imieniu daję wam moją Torę. Ja to przeczytałem i to było, jakby mi ktoś pięścią między oczy uderzył. Ja oczywiście wiem, że to jest tylko literatura, zambombon, panie i tak dalej, opium dla ludu. No ale nie mogę udowodnić, że to nie miało miejsca, tak? A w tej nieprawdopodobnie mało prawdopodobnej sytuacji, że to miało miejsce, to ja jestem gwarantem. Znaczy od moich wyborów zależą też w jakimś stopniu cudze losy. A jeżeli tak, no to nie wystarczy powiedzieć, nie, że ja tutaj nie żyję zgodnie z Torą, bo nie tak zostałem wychowany. Jeżeli ja mam coś odrzucić z konsekwencjami dla innych ludzi, to ja muszę wiedzieć, co ja odrzucam. A żeby wiedzieć, co ja odrzucam, to muszę poznać. No i tak się z tym kokosiłem ładnych parę lat. W międzyczasie założyliśmy Żydowski Uniwersytet Latający i więcej było nas takich, którzy się kokoszą z żydowskimi problemami. Potem się zrobił stan wojenny, różne takie. Nawet w trakcie tego wszystkiego myśmy z Małgonią błogosławionej pamięci postanowili, że to właśnie nie ma co gadać, trzeba spróbować.
I żeśmy się umówili, że będziemy przez rok starali się żyć no, przestrzegając przepisów prawa religijnego w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. No, było lato 80 roku. Nie ma nic do jedzenia, ale to nic ma być koszerne, tak? Mamy już wtedy 2 małych dzieci plus moją starszą córę z pierwszego małżeństwa. No, gdyby nie to, że żeśmy sobie nawzajem przysięgli, że niezależnie od tego, co się będzie działo, rok, no to każdy z nas by wymiękło po tygodniu, ale no nie można było tracić twarzy przed tym drugim, tak? No bo fajnie, no nie mieliśmy ciepłej wody, więc trzeba było gotować wodę na kąpiel dzieciaków, tak? Latem nie ma problemu, natomiast jak zimą szabes zaczyna się o 3:00, no to można zrobić dzieciakom kąpiel o 2:00 i powiedzieć im, a teraz jest noc i macie spać do rana. No, życzę powodzenia. Więc no, z rozmaitych rzeczy trzeba było zrezygnować. Inne trochę udoskonalić. To był judaizm progresywny. To był judaizm chałupniczy. Myśmy w ogóle jeszcze nie wiedzieli, że są rozmaite wersje judaizmu. Ale staraliśmy się tego trzymać tak, jak się da. I po roku żeśmy stwierdzili, że chcemy tak dalej. Znaczy, że to nam daje... Małgosia nie była z żydowskiego domu, prawda? Nie, znaczy najpierw... Była? Powinienem zadać pytanie, z jakiego domu była. Nie była, chyba nie była z domu żydowskiego. To znaczy, kiedy żeśmy się pobierali, to było całkowicie bez znaczenia. No jak się zaczęły rodzić dzieci, jak zaczęliśmy prowadzić żydowski dom, no to zaczęło nabierać znaczenie. Babcia Małgonii prawie na pewno była Żydówką, babcia po stronie mamy, ale nie da się tego udowodnić. Małgonii na tym w ogóle nijak nie zależy. Ona w ogóle mówiła, że jest niereligijna. A ja sobie patrzyłem na to, jak ona traktuje ludzi i się modliłem, żeby kiedyś umiał być tak religijny, jak ona jest religijna, tak? Ale w każdym razie zostało nam to. Znaczy, żeśmy dzięki temu rokowi no, dostaliśmy takie doświadczenie, o którym w ogóle nie wiedzieli, że jest możliwe i chcieliśmy to pielęgnować. No. Mój młodszy syn kiedyś mi powiedział, że on uwielbiał szabes, bo szabes to był taki dzień, kiedy nigdy nie usłyszał nie mam czasu. Choćby to jest dużo więcej. No i tak, no i kiedyś ktoś nam powiedział, to macie taki no żydowski styl życia taki. No tak, no. To znaczy wierzycie w Boga. No, chyba tak. Żeśmy sobie nie zadawali tego pytania. Bo to, co mnie może najbardziej trzyma przy judaizmie, to jest to, że to nie jest żadna ortodoksja, jak się czasem mówi, tylko ortopraksja. Czyli myśleć sobie możesz, co chcesz, ale modlić się masz 3 razy dziennie. I zresztą Maimonides, taki żydowski średniowieczny filozof z Hiszpanii, wielki prawodawca. Rambam. Tak. On zadaje pytanie, czy Żyd ma obowiązek wierzyć w Boga? I odpowiada nie. Obowiązki są weryfikowalne. Można zweryfikować, czy ktoś mówi, że wierzy w Boga, ale czy wierzy w Boga, tego zweryfikować nie można, a więc nie ma takiego obowiązku. Jest obowiązek zmawiać amidę w każdym z 3 nabożeństw, jeść koszernie, przestrzegać święta i tak dalej. To wszystko są obowiązki. Bardzo, bardzo mi to jest bliskie. No i tak pytałeś, jak to mi się stało, czyli tak jak pytały przyjaciółki moją mamę, to jak to się stało, że twój syn został Żydem? No bo nie był, tak? I nagle został. No to ciekawe, czym to było dla twoich rodziców. To skomplikowane. Ojciec był mną tak rozczarowany, jak wyleciałem z tej biologii, że właściwie już nie mogłem go rozczarować bardziej czymkolwiek. No bo ja dopiero po latach zrozumiałem, o co chodzi. No on miał 4 klasy szkoły podstawowej w mieście Tykocin na peryferiach Imperium Carskiego. Dla niego
wiedza była wszystkim. I ja mam szansę zdobyć prawdziwą wiedzę i się nie postarałem. I to było straszne rozczarowanie. Więc właściwie potem, że jestem Żydem, że jestem opozycjonistą, mama była przerażona. I ja bardzo długo nie rozumiałem jej przerażenia. Dopiero jak mi się dzieci urodziły, to zacząłem rozumieć. Mama mi kiedyś powiedziała: słuchaj, ty chcesz sobie zmarnować życie, twoja sprawa. Ale jak ty śmiesz robić to dzieciom? Ja wtedy zrozumiałem. Ona dla mnie zbudowała scenariusz, w którym ja mogę uciec od żydostwa, tak? A ja lekkomyślnie, bezmyślnie to wszystko odrzucam i narażam dzieci. No ale musiałem mieć dzieci, żeby zacząć rozumieć, o czym mama mówi. Powiedz, a żyliście w żydowskiej pustce, czy wokół was? Nie, mieliśmy Opowiedz dużo o tym. szczęścia, bo w 1979 roku z grupą przyjaciół, ze Staszkiem Moniką Krajewskimi, Rysią Zachariasz, Basią Kawalec założyliśmy Żydowski Uniwersytet Latający. No, Uniwersytet Latający, wiadomo, to był żydowski, czyli taki, gdzie się mówi o sprawach żydowskich. Nie dla Żydów, tylko o Żydach. Tak? To się zaczęło przy okazji właściwie grupy terapeutycznej, bo przyjechał do Polski Carl Rogers, nieżyjący już wielki amerykański psycholog. I było takie z nim warsztaty były w Łaskarzewie pod Warszawą. I Karl zaproponował, żebyśmy też się podzielili na mniejsze grupy osób z konkretnymi problemami, że łatwiej jest tak pracować. Była grupa artystów, grupa rozwiedzionych, grupa rodziców małych dzieci. I ktoś rzucił pomysł, a zróbmy grupę żydowską. Do tej pory nie możemy ustalić, kto to był. Niektórzy mówią, że ja nie mam absolutnie żadnego takiego wspomnienia, ale jeszcze pamiętam ten nerwowy śmiech, jak słowo żydowskie padło publicznie. Tak? To nie był twój śmiech? Myślę, że mój też. No. Pamiętaj, myśmy wiedzieli o żydostwie tyle, że jest niebezpieczne i jakoś godne lekceważenia zarazem. No ale została wyznaczona sala i godzina. No jak ja wszedłem, to wtedy się zorientowałem, że większość moich przyjaciół to Żydzi. Wtedy większość moich przyjaciół się dowiedziała, że ja jestem Żydem. I to było bardzo ciekawe, bo jako że to było w ramach pracy terapeutycznej, no to ktoś siadał na środku na gorącym krześle i wylewał swoje gorzkie żale, a myśmy mu dawali informacje zwrotne. Tak? I tych pierwszych 3 czy 4 osoby, które opowiadały, miały naszą absolutną, pełną uwagę, pełną empatię, pełną koncentrację, a żeśmy się zorientowali, że wszyscy opowiadają to samo. Zasymilowane rodziny, mieszane małżeństwa, niereligijni, nie wiedzieli, że są Żydami, różne takie. No i nagle 68, no i świat się wali. No i tutaj ludzie się na ogół zacinali, bo to jednak jest duża trauma. I wtedy za plecami odzywał się taki grecki chórek. I wtedy się ze studiów wywalili, dziewczyna cię rzuciła, tam ojciec ci powiedział, synu, jesteś już dość duży, żeby wiedzieć, że nie. Nuda. Wszyscy to przerabiali. Więc z jednej strony jest czymś trochę upokarzającym, że twoja największa trauma okazuje się standardowym elementem doświadczenia. Tak? Wszyscy tak mieli. A z drugiej strony to jest bardzo wyzwalające. No więc ten żul, taki był skrót oczywiście, to była trochę grupa terapeutyczna, bardzo grupa wymądrzająca się. Nikt nic nie wiedział. To nie byli jednoocy prowadzący ślepców, to ślepcy prowadzili kaleki. Tak? Jakieś straszne głupoty opowiadałem w przekonaniu, że wiem. No i nikt nie mógł mi zarzucić, że nie wiem, bo inni wiedzieli jeszcze mniej. Tak? Ale to było ważne, no bo wytworzyło się żydowskie środowisko. Przy czym to żydowskie środowisko było pewnie w połowie żydowskie, w połowie nieżydowskie, bo przychodzili
ludzie, którzy mieli żydowskie dziewczyny, żydowskich chłopaków, po prostu przyjaciół Żydów albo się interesowali. Więc to pewnie tak było 50-50. To w ogóle nie odgrywało żadnej roli. Aż do jednego spotkania, gdzie żeśmy dyskutowali o antysemityzmie w Polsce. Już nie pamiętam, kto był prelegentem, no właśnie ktoś się prelegował, potem pytania, no a potem dyskusja między nami. To było w mieszkaniu chyba, jak Basia Kawalec dostała nowe mieszkanie. Jeszcze było nieumeblowane i wszyscy żeśmy siedzieli na podłodze. Ja w którymś momencie musiałem wstać i zobaczyłem, żeśmy się równo zdekantowali na dwie grupy. Żydzi między sobą, Polacy między sobą. No bo Żydzi mieli dość tłumaczenia, że się boją, a Polacy mieli dość słuchania, że ich przyjaciele ich się boją, tak? I to nie był jakiś podział, to potem zanikło i bardzo dobrze. Ale w pierwszym momencie się zorientowałem, że to nie jest tylko taka abstrakcyjna działalność kulturalno-oświatowa. No ale to środowisko żydowskie sprawiało, że było do kogo chodzić na szabes, kogo zapraszać na szabes. Było z kim się uczyć iwrit. Zresztą uczył nas bardzo wspaniały nasz kolega, który był teologiem prawosławnym. Po prostu znał iwrit z seminarium duchowego. Zupełnie nie żydowski zresztą. Więc było to niewielkie... Kto to był? To był Michał Klinger. Więc było takie środowisko żydowskie, które się trochę nawzajem wspierało. Było też do kogo zadzwonić. Słuchaj, a to na pewno, że nic się nie da robić, to po prostu jest trefne i tego nie można jeść. A może jest jakiś myk? No czasami jest myk, na ogół nie ma myku. Żul oczywiście przestał się spotykać, jak się zrobił stan wojenny, no bo w ogóle nie należało się spotykać. Poza tym część z nas knuła, więc to nie byłoby bezpiecznie. I żeśmy się spotkali ponownie na Rosh Hashana w 1967 roku. Żeśmy postanowili z Jak w 67. 87. Postanowili z Małgonią, że już dość tego, że zrobimy wielki nowy rok. No i przyszło, żeśmy tam obdzwonili coś 70 osób chyba i tyle przyszło. Potem telefon się urywał przez następne dni od obrażonych osób. Dlaczego do mnie nie zadzwoniłeś? Tak? W tym mieście bez Żydów. Tak? No i wtedy się okazało zresztą, co było dość ciekawe, że właściwie całe zdrowe jądro trzonu aktywu kolektywu, czyli ta grupka 5-6 osób, która stanowiła żul, że myśmy wszyscy stali się albo religijni, albo sion-iści. No, innych tożsamości żydowskich w ogóle na rynku nie było. Natomiast to też pewnie było tak, że z jakiegoś powodu, akurat dla tej grupki ludzi, to się zrobiła sprawa nie tylko poznawcza, ale i osobista. No i żeśmy się bardzo wspierali w tym. Więc było środowisko żydowskie, ale niewielkie. Oczywiście do głowy nam nie przyszło, żeby pójść do TSKŻ-u, no bo to przecież jest przeciwnik. A w synagodze nie byli zachwyceni. Ja tam, kiedy otworzyli Nożyków w 1983 i od tej pory ja tam chodziłem, czasami chodziłem do tej modlitewni w białym budynku, która była katastrofą, bo było brudno, zapleśniałe. To było miejsce klęski, tak? Bo nie wolno było się modlić w synagodze, więc mieliśmy taką małą modlitewnię. Nie wolno się było modlić, bo... Bo czerwony zamknął w 1968. No. Stała i niszczała. Więc ja strasznie nie lubiłem tej modlitewni chodzić, bo to było jakby takie stężenie wszystkich negatywnych stereotypów, że bycie Żydem to jest klęska. Jak otworzyli Nożyków z okazji 40. rocznicy powstania w getcie, no to tam już chodziłem częściej. Byłem najmłodszym, Staszek i ja byliśmy najmłodszymi kongregantami, tak nieco 2 pokolenia. I starsi panowie nie byli zachwyceni. No bo wiedzieli, że młodzi ludzie z brodami to oznacza kłopoty, tak? A kłopotów to oni już mieli, dziękuję. Ale dla nich, oni myśleli, że co? Oni po pierwsze myśleli, że kłopoty. Że pewnie my w tej wariackiej Solidarności
no to za nami przyjdą ubecy i będą przesłuchiwać. No wiesz, no po cholerę to komu, tak? Ale nie kłopoty ideologiczne i religijne, Nie, to myśmy tylko mieli kłopoty ideologiczne. polityczne. Tak, nie, no myśmy mieli kłopoty ideologiczne, religijne, bo pierwsze pytanie było, res du Jiddisch? Nicht? Und du bist Aid? No, a jak wreszcie wydreptaliśmy to, że, no, że nas uznali, mnie pod swoje skrzydła wziął błogosławionej pamięci pan Paweł Wilstein, były prezes, wówczas prezes, który bardzo cierpliwie mi pokazywał modlitewniku, gdzie jesteśmy i dlaczego. I w ogóle się nie zrażał tym, że musi mi to tłumaczyć raz po raz. Ja hebrajskiego w ogóle nie miałem. No, nie rozumiałem ani co jest w modlitwach, ani co jest w rozmowach, bo rozmowy były w jidysz. No. Więc gdyby nie błogosławionej pamięci Paweł, no to nie wiem, jak bym sobie poradził. Ale to myśmy mieli kłopot, żeby jakoś być zaakceptowani jako Żydzi. Dobra, ten jidysz nam jakoś wybaczyli, ale potem mówią, no to co ty tu robisz? No? To jedź do Izraela, cię potrzebują w wojsku. No. I przełom chyba nastąpił w którymś roku. Wigilia Bożego Narodzenia przypadała w szabes. I jak myśmy przyszli do szulu się pomodlić, starsi panowie mieli łzy w oczach i potem pan Zajdeman błogosławionej pamięci już po nabożeństwie nas zaciągnął gdzieś w zakamarki i dał nam w prezencie po butelce wódki. A ja mówię, ale panie Zajdeman, jest szabes, jeszcze nie możemy tego zanieść do domu. Jak wy jesteście tacy Żydzi, to możecie. Tacy, że w Boże Narodzenie jednak tu przyszliście. Tak. I to był ten moment, kiedy zostaliśmy zaakceptowani. No, mieliśmy też dużo problemów najpierw ze zrozumieniem w ogóle, co się dzieje w nabożeństwie. Potem z tym arefleksyjnie ortodoksyjnym charakterem szulu. To, że kobiety się modlą oddzielnie, różne takie. No ale potem jak nastał rabin Joskowicz, no to było nieszczęście. On został pierwszym naczelnym rabinem od 20 lat. Wyglądał jak wzięty do tej roli, tak? Godna, długa, siwa broda i tak dalej. On całe życie spędził w Bnei Brak, to jest to religijne przedmieście Tel Awiwu. Myśmy wszyscy byli mieszane małżeństwa, zasymilowani, jedzący trefnie, różne takie. I mimo to zainteresowani, a on miał problem, czy może wygłosić odczyt w synagodze, jeżeli mężczyźni i kobiety będą siedzieli razem. Nie nabożeństwo, to był odczyt, tak? No, dla niego my byliśmy Marsjanie. I on dla nas był Marsjanin. To nie jest niczyja wina, to po prostu było bardzo źle dobrane, albo może właśnie celowo tak dobrane, żeby ten judaizm się kończył na pokoleniu starych Żydów, żeby był ewidentnie nieatrakcyjny dla młodych. Ale to w ogóle był szerszy problem. No. Joskowicz mi kiedyś powiedział, jak go pytałem, dlaczego nie można przynajmniej zrobić egalitarnej mechicy. Znaczy mechice to jest to przepierzenie, które dzieli parter synagogi na część męską i kobiecą i no tak jak było wtedy jest nadal teraz, to jest taki kawałeczek z boku i z tyłu, taka zagroda dla kobiet, tak? No to ja mówię, no to przynajmniej przesuńmy to na połowę synagogi, żeby dzielić synagogę na dwie równe części. Joskowicz mówi, że nie, no bo jak będą się kobiety modliły tam, gdzie się modlili mężczyźni, no to umniejszy świętość tego miejsca. Ja mu mówię, słuchaj, no jak tak będziesz dalej robił, to będziesz miał bardzo koszerną synagogę, ale bez Żydów. A on mówi, to ja wolę taką synagogę niż takimi Żydami jak wy. Ja go rozumiem, no. Myśmy się nie mieścili w jego obrazie świata. Ale to nie tylko z Joskowiczem mieliśmy problemy. Myśmy Marka zaprosili na któreś spotkanie, Marka Edelmana. Jak przyszedł, rozejrzał się i mówi, zawracanie głowy. No. Nie mówicie po żydowsku, Żydzi mówili po żydowsku, Żydzi zostali zabici, Żydów nie ma, wyście sobie to wszystko wymyślili, fikcja literacka, zawracanie głowy. I w ogóle oprócz tego, że uwielbiał się pastwić nad moją religijnością,
to kompletnie się tym wszystkim nie interesował. A jeżeli już, to właśnie mówił, że myśmy sobie siebie wymyślili, że to jest fikcja, że to jest bzdura i tak dalej. Mijają lata. Ja w którymś momencie się zorientowałem, że Marek już tego nie mówi. Nie to, że powiedział, wiesz, może nie miałem racji, ale ja nie sądzę, żeby ktokolwiek usłyszał z ust Marka, że on mógł nie mieć racji, tak? Ale przestał to mówić i to był właściwie, kiedy sobie to uświadomiłem, to był to było strasznie piękne uczucie. To znaczy, że możemy być u siebie, tak powiem, z obu perspektyw, tak? Z religijnej perspektywy ortodoksyjnej i z bojowo-antyreligijnej, bundowskiej, powstańczej perspektywy Marka. A to było więcej niż mogłem marzyć. A z 17 strony problemy były zawsze, jak na początku mojej drogi do żydostwa, rozmaite psiapsiuły mamy przychodziły mnie sprowadzać na właściwą drogę. Wszystkie oczywiście Żydówki. I jedna mówi, no słuchaj, no jeżeli ty już musisz być ten religijny, no trudno, ja tego nie rozumiem, no ale różne są, ludzie różnie mają, to dlaczego sobie nie wybierzesz czegoś poważnego? No nie wiem, katolicyzm na przykład. No, słuchaj, ja nie jestem katoliczka, ale wiesz, no popatrz, jaką oni mają wspaniałą literaturę religijną. No choćby psalmy. A my co? No, faktycznie, ciociu, no my co? No. Więc no tak, no jak się zaczęły lata 90., to już było, cała ta dekada bojów była już za nami. A powiedz mi jeszcze, bo to, o czym ty mówisz, co mówił twoje ciocie, twoja mama, ja to słyszałem wiele razy No o tobie oczywiście. i o Staszku i od moich dziadków, od ich przyjaciół. Słyszałem w tym, wiesz, w tych głosach taką kpinę, ale oni to mówili po to, żebym ja to słyszał. Oczywiście. Żebyś ty też nie zszedł na złą drogę. I zastanawiam się, skąd wy mieliście siłę, żeby zrobić w pewnym sensie ten krok, sięgnąć do pokolenia przed swoimi rodzicami, przeciwko swoim rodzicom. Ja wtedy już wyrosłem z robienia rzeczy przeciwko moim rodzicom. Mogłem robić rzeczy, mimo że się rodzicom nie podobają, ale już nie robiłem rzeczy przeciwko moim rodzicom. Nie myślę, wiesz, o buncie 15-latka, tylko myślę o tym, bo jak już się wyrasta z tego, to też jest w człowieku, niektórych ludziach znajduje się taka troska też o rodziców. Tak? Nie? Jak to robiliście, skąd mieliście siłę, Żeby im żeby... nie robić krzywdy? Tak. Słuchaj, no ja wiedziałem, że ja im robię dużo większą krzywdę knuciem i tym, że mogę wylądować w więzieniu. Mało tego, ja knuję, żeby zdemontować ustrój, który oni pomogli budować. Tak? To, że robię to w imię wartości, które oni we mnie wpoili, no to może to troszeczkę łagodziło ten cios. Ale to było bardzo bolesne, wiesz. No. Dla ojca to, że ja jestem po tej samej stronie co Reagan, to była zdrada. To, że nie poradziłem sobie na biologii, no to było rozczarowanie. Ale być po tej samej stronie co Reagan, to był jego straszny cios. Więc z troski o rodziców, no to się głównie martwiłem tym, że oni, no ja im nie mówiłem, co robię, no ale oni nie byli głupi, wiedzieli, że coś robię i to wystarczy. Więc to, że do tego jeszcze jestem Żydem, to już była... to moja ciocia Zosia, no nie była dokładnie ciocią, za to ona wiedziała dokładnie, jakie są parentele wszystkich. Strasznie żałuję, że kiedy żyła, nie zadałem sobie trudu, żeby ją wysłuchać, nagrać, spisać i tak dalej. Ciocia Zosia po mężu Bem przeżyła całą wojnę do powstania warszawskiego pod własnym nazwiskiem, pod nazwiskiem Bem, w swoim własnym mieszkaniu. To był Żoliborz, nauczycielski, spółdzielnia mieszkaniowa, socjaliści, więc tego, no ale mimo wszystko. No i ja ją kiedyś zapytałem, czy ona się nie bała, że jakiś sąsiad doniesie.
A ona wyglądała w ogóle jak z rysunku Szancera. Taka malutka, siwe loczki, jabłuszka zamiast policzków, błękitne oczka i jeszcze mówiła takim głosem. No więc ja pytam, słuchaj, czy ty się nie bałaś? A Zosia mówi, wiesz, jak ja miałam w bieliźniarce bibułę, a w schowku w kuchni pod stołem karabin maszynowy, to ja już nie miałam czasu się bać, że ja do tego jestem Żydówka. No więc trochę tak, no ja już tyle rodzicom zrobiłem złego, no to naprawdę nie za bardzo myślałem o tym, że jest im dodatkowo przykro, że wróciłem do żydostwa. Natomiast no, sami byśmy sobie nie poradzili, gdyby nie to, że było nas kilka osób. Po pierwsze, gdyby nie to, że Małgonia i ja żeśmy razem w to weszli, to nic by z tego nie było. To ja pewnie byłbym dzisiaj no, takim Polakiem żydowskiego pochodzenia z zainteresowaniami żydowskimi, można nawet umieć Talmud zacytować i coś. No ale to nie byłoby o mnie, tak? Dzisiaj jesteś kim? Dzisiaj jestem polskim Żydem. No to jest trochę co innego. Więc po pierwsze, to, że Małgonia mnie tak bardzo wspierała, a ja ją. Po drugie, że mieliśmy tych paru przyjaciół. A po trzecie, i chyba najważniejsze, że to się sprawdza. To znaczy ten żydowski, religijny tryb życia, który z zewnątrz z reguły się jawi jako masa bezsensownych ograniczeń, w środku jest oazą wolności. To znaczy te ograniczenia to jest jak rusztowanie, tak? Bez którego nie postawisz domu. Ale mieszka się w domu, nie w rusztowaniach. To uczucie w piątek wieczór, jak się wyłączało telefon i żeby nie wiem, co się działo, nikt nie zadzwoni. Tak? Włączałeś z kontaktu Tak, telefon? tak. Mhm. To trwało. Mama zawsze dzwoniła w piątek wieczór, żeby opowiedzieć, co robiła, czy co będzie robić. I potem zawsze mówiła, ach, ja na śmierć zapomniałam, u was jest dzisiaj jakieś święto. No to ja przepraszam, to ja zadzwonię jutro, tak? No i zaczęliśmy wyłączać telefon. A potem miałem straszny problem. Mama mieszkała sama, czy miała opiekunkę. No więc trzeba włączyć ten telefon. No ale jak włączę telefon, no to mama przecież będzie dzwonić znowu. I chyba mama też jakby coś sobie przewartościowała, bo dzwoniła bardzo często, ale akurat nie w szabes. Ale tak, to było to wzajemne wsparcie i wsparcie, jakie żeśmy mieli no, w tradycji, tak. Wracając do Matan Torah, jak Pan dał nam Torę, to Żydzi powiedzieli Naaseh Nishma. Wykonamy i wysłuchamy. W tej kolejności, tak? No i myśmy to właśnie zrobili, tak? Myśmy najpierw zaczęli wykonywać, a dopiero potem mogliśmy poznać, co takiego wykonujemy. I to oczywiście była pewne ryzyko. To mogło zupełnie nie wyjść, tak? Ale ja miałem takie poczucie, że mam bardzo mocne wsparcie. Później także ze strony rabinów. Ja miałem to szczęście, że błogosławionej pamięci rabin Besser przyjeżdżał do Polski, uczył nas i ja nie mogę o sobie powiedzieć, że byłem jego uczniem, bo on miał prawdziwych uczniów, ale on mnie nauczył paru rzeczy. I zwłaszcza mnie nauczył, oczywiście każdy, kto wie, że ma kryzysy wiary, wiesz, nie ma Boga, jak to jest wszystko. No i przyszedłem z tym do Bessera, bo wszystko wywaliłem na stół, tak? Całe nieszczęście, zło, krzywdę, prześladowania, tego niemożliwe, żeby Bóg na to pozwalał, więc albo jest sadystą, albo go nie, no, znamy, tak? No a Besser mnie bardzo cierpliwie wysłuchał. Mówi, no tak, to masz kłopot, oczywiście niedobrze, no, należy wierzyć w Boga. Ale jest coś jeszcze ważniejszego.
Jest zgłupiany, rozmawiam z rabinem i on mówi, że jest coś ważniejszego od wiary w Boga. Ważniejsze to jest to, czy Bóg może w ciebie wierzyć. Może, ale mi poszło w pięty. I no, wiesz, ja miałem takie wsparcie, tak? Zresztą jedną z największych lekcji, jakie w życiu dostałem, to wtedy, kiedy pracowałem z tymi umierającymi. I była taka pani Franciszka, góralka, rak kości z przerzutami. Strasznie cierpiała. A to jeszcze był ten czas, kiedy nie wolno było podawać leków przeciwbólowych wyprzedzająco, bo się umierający uzależnią od morfiny, rozumiesz? Tak naprawdę, taka była doktryna. Więc najpierw trzeba było cierpieć tak, żeby pielęgniarka uznała, że cierpisz, no i pielęgniarka mogła iść do lekarza, a lekarz pozwolił. No, z pani Franciszka na ogół cierpiała, a jak nie cierpiała, czy mniej cierpiała, to się zwlekała z łóżka i pomagała innym pacjentom. Nie była słodka. Podniesie nogę, odwróci się. Wszyscy ją kochali. Była aniołem tego oddziału. I to była jedyna osoba, która nigdy w ogóle ode mnie nic nie chciała. No to ja któregoś wieczoru się do niej przysiadłem, zapytałem, czy mogę porozmawiać. A czego? No bo pani Franciszko, no bo pani tak bardzo cierpi, a pani tak bardzo pomaga innym, no to jak? Ona na mnie spojrzała, jakby się właśnie zorientowała, że jestem jeszcze większym idiotą niż myślała. I mówi, bo ja, panie doktorze, bo nie się przyznam, mówi, panie doktorze, bo ja, panie doktorze, ja nie mam umowy z Panem Bogiem, że mnie ma być dobrze. I mnie wryło w ziemię. Ja sobie uświadomiłem, że ja całe życie przeżyłem w absolutnym przekonaniu, że owszem, mam taką umowę, ktoś tu się z niej nie wywiązuje i ktoś za to beknie. No więc pani Franciszka mnie ustawiła do pionu na całe życie. Ona, rabin Beser, Małgonia, no tych parę osób, które miałem to ogromne szczęście spotkać w swoim życiu. Pamiętasz, Słonimski kiedyś powiedział, jak mówili, że jego rodzina to są przechrzty, to on powiedział, że u niego ten przechrzest się nie przyjął. No tak, trzeba było powtarzać. A jak jest u was, ty zrobiłeś pokonałeś taką drogę, masz 3 dzieci. 4. I? Oni są wszyscy żydowscy, żadne z nich nie jest żydowskie tak, jak ja bym chciał. A ty byś chciał, żeby byli bardziej żydowscy niż ty? Czy chciałbym, żeby byli bardziej religijni. Bardziej niż są? Czy No, bardziej oni niż nie ty? są właściwie, znaczy nie przestrzegają żadnych zasad ani rytuałów. Są bardzo żydowscy. Im młodsze, tym bardziej żydowskie, bo tym więcej ja miałem do przekazania, tak? Ale ilekroć się irytuję, że naprawdę mogę, to sobie myślę o niespodziance, jaką zrobiłem rodzicom. Ja sobie, dobra, morda w kubeł, naprawdę po prostu nie masz żadnego prawa tutaj się czepiać dzieciaków. A poza tym, ja mam nadzieję, że będą żyły długo. A przyjemne odkrycie, jak się człowiek starzeje, to być może już też zaczynasz to widzieć, że to nie jest tak, jak sobie wyobrażałem, kiedy byłem młody, że starzenie się po prostu oznacza, że jest mniej wszystkiego. Tak, jednych rzeczy jest mniej i pojawiają się szanse na inne rzeczy. Na takie dojrzewanie na przykład, na które nigdy przez całe życie nie było czasu. Więc ja żałuję, że nie będę przy tym, jak oni się będą starzeć, ale wcale mi się nie zdziwi, gdyby wtedy się okazało, że oni się robią bardziej żydowscy w taki sposób, jaki ja bym chciał. A przeskoczymy do twojej zawodowej drogi. Dołączyłeś bardzo szybko do Gazety Wyborczej, prawda? No, od początku. Od początku. Opowiesz, co tam robiłeś? Ja tam byłem reporterem, komentatorem. Zresztą tam popełniłem jeden z większych błędów życiowych, bo jak tylko się pojawiły etaty, to Helenka mi proponowała etat, a ja odmówiłem, bo ja uważałem, że ta gazeta ta wyborcza to jest tak owszem przyjemne zajęcie,
Ale teraz najważniejsze to są takie podstawowe, głębokie tygodniki opinii, które będą formowały świadomość. Robiłem po prostu. Mam wszystkie numery, tego się nie da czytać. Po prostu strona za stroną blachy, bez żadnego światła, żeby wcisnąć więcej literek. No i wszystko bardzo sążniste i bardzo zasadnicze. Więc zajmowałem się po prostu, a ta gazeta to było, jest gazeta, wszyscy przyjaciele są w gazecie, ale to, co jest naprawdę ważne, to jest po prostu, to jest powtórka z Dziewięciozgłoskowca, tak? W efekcie, jak wreszcie przyjąłem etat, potem jak po prostu padło, to miałem bardzo mały staż pracy i się nie załapałem na akcję. Dostałem jakąś bardzo niewielką ich liczbę. Wtedy, kiedy Agora weszła na giełdę. Tak. Więc na to się nie załapałem. Z drugiej strony, jak wreszcie przyjąłem ten etat, to kazałem Helence obiecać, że nigdy i pod żadnym pozorem nie będzie ode mnie oczekiwała, że obejmę jakąś funkcję. Dopiero potem po latach się dowiedziałem, że jak się zgodziłem przyjąć etat, to na dział zagraniczny padł blady strach, że zażądam oczywiście kierownika działu, tak? A ja zażądałem gwarancji, że nigdy pod żadnym pozorem. Więc jeździłem. Miałem ten fart, że pojechałem do Jugosławii, kiedy się zaczęła sypać z Mazowieckim. No i to rzeczywiście to odmieniło mi życie. Znaczy, te rozmaite rzeczy, które mi się wydawały, to mogłem obejrzeć w działaniu. To było bardzo ważne. I poza tym, ja pełniłem taki zawód, którego już teraz nie ma. Korespondent zagraniczny w kraju, który nie jest pierwszoplanowy, bo ja się zajmowałem długo głównie Bałkanami, potem mi się to poszerzyło na zasadniczo dawne Imperium Otomańskie, tak, od Dunaju do Nilu. Wróciłeś do Tak, Turcji. tak, ja Turcję bardzo lubię. Ty mówisz po turecku? Mówiłem płynnie, natomiast jako, że nie miałem w Polsce okazji, żeby praktykować, to pogubiłem ten turecki, ale jestem w pewnej pułapce, bo jak jestem w Turcji i potrafię jakieś tam proste zdanie wypowiedzieć, to mówię bezbłędnie, z właściwym akcentem, z wszystkim. I wszyscy uważają, że ja po prostu mówię po turecku i dostaję odpowiedź, z której nic nie rozumiem. No i wtedy ja mówię, affedersiniz ben Türkçe konuşmuyor, przepraszam bardzo, nie mówię po turecku. No to mi opierdalają jeszcze, że udaję, że nie mówię po turecku, że świetnie mówię po turecku, tak? Więc już lepiej się nie odzywać. Ale strasznie lubię tą Turcję. W ogóle bardzo lubię tą część świata, wydaje mi się ważna. Więc z tym się zajmowałem. To były te czasy, kiedy gazeta miała kilkunastu stałych korespondentów na świecie i gdzie pomysł korespondenta zagranicznego, czyli osoby, która jeździ do jakiegoś kraju, zna ten kraj, ma kontakty, zna język, chociaż w tym kraju nic się szczególnego nie dzieje, bo jak się wydarzy, to będziemy im kogoś mieli, to po prostu nie istnieje. Obaj moi synowie chcieli iść w moje ślady i obaj się bardzo gorzko rozczarowali, bo chcieli wykonywać zawód, którego nie ma. Ja byłem jednym z ostatnich, którym mieli ten luksus, żeby. Więc to było, był świetny okres w moim życiu, ta Gazeta Wyborcza. Jeszcze na koniec chciałem 2 słowa o Izraelu. Czym dla ciebie jest to, co się dzieje teraz w Izraelu, na Bliskim Wschodzie? Koszmar. Koszmar. Ja się czuję z Izraelem związany. Nie uważam, że Żydzi w diasporze mają obowiązek popierać Izrael, czy w ogóle mieć jakiś stosunek do Izraela, bo nie. Ale ja mam. Ja się czuję z Izraelem związany, w związku z tym patrzę z przerażeniem na to, co się dzieje teraz. To jest najgorszy rząd w historii Izraela. Rząd, w skład którego wchodzą faszyści. Armia, która niewątpliwie popełnia zbrodnie wojenne, co mnie akurat niby nie dziwi, bo ja jeszcze nie widziałem, ja trochę wojen widziałem, ale jeszcze nie widziałem wojny, w której by obie strony nie popełniały zbrodni wojennych. Ale chciałoby się wierzyć, prawda, że Izrael będzie tym wyjątkiem. Nie jest. A zarazem jestem
przerażony falą antysemityzmu, jaką świat zareagował na to, co się w Izraelu dzieje. I to jest rzeczywista, głęboka, pokoleniowa zmiana. Antysemityzm się znormalizował. Tak jak był normalny przed wojną, tak? Znaczy, bo ktoś mógł powiedzieć, no dobra, no może Żydzi nie zabijają tych chrześcijańskich dzieci na macach, chociaż kto ich tam naprawdę wie, no ale, że są szkodliwi, no to każdy widzi, no ale bić nie należy, tak? Więc trochę tak jest teraz, że nadal się uważa w większości wypadków, że bić nie należy. Na przykład 15% Włochów uważa, że bić należy, znaczy, że jest czymś właściwym bicie Żydów w reakcji na wojnę, jaką Izrael toczy w Gazie, tak? I to się nie zmieni. To jest ta rzeczywistość społeczna, w której ja będę kończył swoje życie. Natomiast no, moje dzieci spędzą znakomitą większość swojego życia. I to mnie bardzo martwi, bo ja po Bośni się bardzo zająłem ludobójstwami. Zresztą napisałem o nich książkę. I jedno, co wiem, to jest to, że czasami sobie ludzie zadają pytanie, jak to jest możliwe, że ludzie popełniają ludobójstwa. A ja się dziwię, jak to jest możliwe, że nie popełniają ich częściej. To jest takie łatwe. Więc ja nie mam bardzo dobrego mniemania o gatunku ludzkim. No. To Marek mi to powiedział. Mówi, słuchaj, człowiek to jest coś takiego, co lubi zabijać. I tak rzeczywiście jest. Więc kiedy w Europie po największym europejskim ludobójstwie, po zagładzie Żydów, no pojawiło się takie tabu na antysemityzm, ono nie wynikało z tego, że o Żydach nie wolno mówić źle, bo są lepsi, moralniejsi, mądrzejsi, bo to nieprawda. No. Nie różnimy się niczym od wszystkich innych. Tylko dlatego, że Europejczycy pamiętali, czym się skończyło ostatnim razem mówienie źle o Żydach. Tak? A więc tabu na antysemityzm to nie była taryfa ulgowa wobec Żydów. To było rozsądny brak zaufania Europejczyków do samych siebie. No, tabu się skończyło. Ja bym bardzo chciał wierzyć, że nie ma się co szczególnie przejmować, bo Europejczycy już są teraz inni, lepsi, mądrzejsi, dojrzalsi. No, na pewno uważają, że są lepsi od Żydów. Daj im, Panie Boże. Ale ja nie sądzę, żeby to był kontynent, na którym bezpiecznie jest być kimś innym niż białym, europejskim mężczyzną chrześcijańskiego pochodzenia. Spytaj Żydów, spytaj Romów, spytaj bośniackich muzułmanów. Więc to, że to tabu się skończyło, może oznaczać bardzo złe rzeczy. Ja nie sądzę, żeby prześladowania na jakąś dużą skalę miały spotkać Żydów, bo to jest ekonomicznie nieopłacalne, nas jest za mało. Ale nadal w Polsce jest dużo gorzej być muzułmaninem czy Afrykańczykiem niż Żydem. I to jest nie tylko Polska, tak zaczyna być w Europie. W 1947 roku Dulles, wówczas senator, miał konferencję prasową i akurat w trakcie konferencji asystent przyniósł mu depeszę z Palestyny mandatowej, jakaś kolejna masakra, bez znaczenia, czy Żydzi mordowali Arabów, czy Arabowie mordowali Żydów. No i on to przeczytał na głos, tak się zafrasował i mówi, no dlaczego ci Żydzi i Arabowie nie mogą rozwiązać swoich problemów jak dobrzy chrześcijanie? No, z jednej strony jest pewna trudność w tym, żeby... Aksjomatyczna. Tak, ale po drugie, zaledwie 2 lata wcześniej dobrzy chrześcijanie zakończyli właśnie rozwiązywać swoje problemy w Europie. Dzięki Bogu Żydzi i Arabowie do tej pory jeszcze nie postępują, jak dobrzy chrześcijanie postępowali w Europie. Ale dobra, no mam nadzieję, że dobrzy chrześcijanie uważają, że już się ich nie trzeba bać.
No a ja ci bardzo chcę opowiedzieć o Midraszu, miesięczniku żydowskim, który z kilkorgiem przyjaciół założyłem w 1997 roku. Wtedy właściwie prasy żydowskiej nie było. Znaczy było słowo żydowskie, potem pojawiło się Jidele, czyli taki młody, zbuntowany, bardzo bojowy, młodzieżowy magazyn żydowski. Gminy wydawały jakieś swoje biuletyny nieregularnie i z reguły nie do czytania, a cała ta prasa żydowska wyglądała tak, żeby broń Boże się nie rzucać w oczy, żeby nikt nie zauważył, że to jest coś żydowskiego. A myśmy bardzo chcieli zrobić takie pismo żydowskie, po którym będzie widać, że jest żydowskie i które będzie mogło chociaż trochę uzupełnić te straszliwe braki w żydowskich bibliotekach wywołane przez wojnę i po wojnie. Stąd nazwa Midrasz, prawda? Komentarz, wyjaśnienie, uzupełnienie. Pieniądze na to wyłożyła Fundacja Laudera i tu chciałbym fundacji bardzo podziękować. To była pierwsza amerykańska fundacja, która postanowiła dać pieniądze nie tylko martwym Żydom, ale żywym Żydom. I to na początku wcale nie było oczywiste. I Lauder spotykał się z dość surową krytyką ze strony innych organizacji żydowskich, że chce finansować jakieś nieistniejące życie żydowskie w Polsce. I rzeczywiście nie tylko Midrasz, ale masa innych żydowskich inicjatyw by nie powstała albo nie przetrwała, gdyby nie pomoc Laudera. I to wymagało od niego pewnego aktu odwagi i uwierzenia, że z tego bezkształtnego bałaganu, jakim było życie żydowskie po 1989, uda się coś ukształtować. Udało się także dzięki niemu i tak jak z reguły jest tak, że w każdym programie jest a teraz słowo od naszego sponsora. To nie jest słowo od naszego sponsora. Ja jestem rzeczywiście wdzięczny i bardzo się cieszę, że mam okazję o tym powiedzieć. Myśmy początkowo myśleli, żeby Midrasz był dwutygodnikiem. A powiedz jeszcze, mówisz my. My, Kto tam był? Tak jest. Jak Lauder powiedział, że da pieniądze, zacząłem się rozglądać za ludźmi, którzy chcieliby w tym pracować. Jako pierwszy się zgłosił Piotrek Paziński, wówczas dziennikarz działu stołecznego chyba wręcz Gazety Wyborczej. No i jak się potem miało okazać, wybitne pióro i także znakomity redaktor, on przejął Midrasza po mnie. Bella Schwarzman z ogromnym doświadczeniem i wiedzą żydowską i z taką bardzo fajną dyscypliną filozoficznego myślenia. Przy czym Bella uważała, że ona tutaj przychodzi jako redaktor i być może tłumacz. I jak ja zacząłem jej słuchać, to zrozumiałem od razu, że ona musi pisać. I bardzo jestem dumny z tego, że udało mi się Bellę namówić, żeby zaczęła pisać. Od tej pory nie przestała, z ogromną korzyścią dla nas wszystkich. Kasia Jutkiewicz chyba jeszcze była na studiach, nie pamiętam, albo zaraz po studiach, kiedy dołączyła jako redaktorka. Błogosławionej pamięci Miriam Gonczarska współpracowała z nami na początku. Marcin Wicha, błogosławionej pamięci, robił ilustracje. Wilhelm Sasnal, szczęśliwie nadal żyjący, robił okładki. Agnieszka Nowakowska była fenomenalną redaktorką, a jej mąż Wojtek genialnym grafikiem. Ale to wszystko razem było takie bardzo chałupnicze. Nikt z nas nie miał doświadczenia w wydawaniu pisma, z wyjątkiem mojego doświadczenia w wydawaniu tygodnika KOS w podziemiu w stanie wojennym. Umówmy się, że nie bardzo to się przekładało na warunki normalnego rynku. Nie mieliśmy na starcie przynajmniej największego zmartwienia każdego zespołu redakcyjnego, czyli skąd wziąć pieniądze na następny numer, ponieważ grant od Laudera na początek gwarantował nam bezpieczeństwo.
I okazało się, że mimo, że jesteśmy bardzo różnymi ludźmi i bardzo różnymi Żydami, to co do jednego żeśmy się zgadzali i to jest fajne, bo myśmy tego nie sprawdzali przedtem. To wyszło w praniu i okazało się, że się całkowicie zgadzamy co do jednej sprawy. I tą sprawę żeśmy sformułowali w jedynym wstępniaku, jaki kiedykolwiek w Midraszu się ukazał, w pierwszym numerze. Mianowicie, że jesteśmy przeciwnikami żydowskiej Trójcy Świętej, czyli antysemityzm, Shoah i skrzypek na dachu. Że nie wokół tego chcemy budować to pismo. Chcemy je budować po pierwsze wokół życia żydowskiego w Polsce i za granicą współcześnie, takiego, jakie ono jest. Po drugie, i do tego też żeśmy wszyscy przywiązywali wielkie znaczenie, do odbudowy biblioteki. Znaczy, trzonem każdego numeru był jakiś dłuższy esej, który przywracał debacie żydowskiej jakieś fundamentalne treści, które zniknęły, bo tej debaty nie było i nie było nawet książek na półce, które można było się odwołać. To może być to, dlaczego bez sporu nie ma judaizmu. To może być historia buntu, to może być rola kobiet, to mogą być kibuce w Izraelu bądź ich brak. Te wszystkie tego rodzaju fundamentalne kwestie, które żeśmy za pomocą wkładki, która nazywała się nieoryginalnie, ale trafnie biblioteka, w każdym numerze usiłowali przywracać. Ale zarazem, tak jak mówiłem, chcieliśmy, żeby to pismo było widać, żeby pokazanie się na mieście z egzemplarzem Pieśniecznika Żydowskiego pod pachą było czymś naturalnym i żeby można było natrafić na Midrasza w gabinecie u dentysty. I to się kiedyś stało. Przypadkowy czytelnik napisał, żeby tam był u dentysty i leżał Midrasz razem z innymi kolorowymi magazynami na stoliku. I dla mnie to było ogromne poczucie triumfu. To znaczy sukces przez banalizację. Bardzo nam też zależało, żeby z jednej strony trafiać z tematami z wyższej intelektualnej półki, ale żeby nie pomijać pani Rapaportowej z Legnicy, tak? Żeby na tyle, na ile mamy tę wiedzę, żeby reprodukować wiedzę o życiu żydowskim w Polsce, nawet jeżeli nie są to wydarzenia światowej rangi. Ale ja trochę wtedy uważałem, nadal tak uważam, już wiem, że tak nie jest, że pismo jest wielkim zbiorowym organizatorem. Sprawdź sobie z kogo to cytat. Bardzo politycznie dzisiaj niepoprawny, a uważam, że absolutnie trafny. I myślałem, że stymulując debatę i będąc odzwierciedleniem tego, co się dzieje, Midrasz pomoże w odbudowie życia żydowskiego, a zarazem to życie żydowskie znormalizuje. I tutaj też poglądy wszystkich członków zespołu redakcyjnego się zbiegły. Oprócz tego spieraliśmy się o niemal o wszystko. Ja byłem jako jedyny członek zespołu osobą religijną. Z drugiej strony byłem mniej żarliwie sionistyczny, to jest niedopowiedzenie, niż Bella czy Piotrek, dla których Izrael był dużo ważniejszy niż wówczas był dla mnie. Także spieraliśmy się o wszystko, z wyjątkiem tych rzeczy fundamentalnych, co jest, mieliśmy wielkie szczęście. I mieliśmy też wielkie szczęście, że od strony administracyjnej pismem kierowała nieoceniona Joasia Matysiak, która w odróżnieniu od nas po prostu wiedziała, jak się prowadzi instytucję. I cały ten mechanizm administracyjny, prenumeraty, finanse, to wszystko spadało na jej barki i ona to udźwignęła wspaniale. I Midrasz rzeczywiście, moim zdaniem, aczkolwiek tutaj zasadniczo nie mnie sądzić,
rzeczywiście był sukcesem. Począwszy od trochę zarozumiałego, wielkiego materiału w pierwszym numerze, który nazwaliśmy Bilans Otwarcia. No, tak jakby przed nami nic nie było, tak? Teraz w 97 zaczynamy Midraszem Życie żydowskie w Polsce i oto proszę, czym dysponujemy. I to był reportaż z wszystkich głównych gmin, z próbą przedstawienia zasadniczych punktów debat, sporów, aspiracji. No to było zarozumiałe przez to, że życie żydowskie nie czekało na Midrasza, tak? Ono się działo. Midrasz był zarozumiały także i w tym, że rzeczywiście bardzo dużo czasu nam zajęło, zanim nauczyliśmy się szanować to życie żydowskie, które było przed 89. Ja się tam wziąłem z podziemia, więc z całego tej części życia żydowskiego, o której staruszkowie się bardzo w sposób zrozumiały obawiali, tak? Piotrek i Bella korzystali z życia żydowskiego, takie jakie ono było przed 89, bez krytycznego zachwytu, no ale to było to, co było, tak? I ono też było autentycznie żydowskie. Mnie zajęło trochę czasu, zanim to zrozumiałem i nauczyłem się to życie sprzed 89 szanować. I bardzo dla mnie było interesujące to, że mieliśmy sporo czytelników. Pierwsze numery rozchodziły się w nakładzie 2,5 tysiąca. To się może wydawać niezbyt imponujące, jak się patrzy na ludność Polski, ale wziąwszy pod uwagę, że 10 lat później do tożsamości żydowskiej się w spisie przyznało, bo to tak się po polsku mówi, prawda, niecałe 10 tysięcy ludzi, no to z tego by wynikało, że trafialiśmy niemal do każdej żydowskiej rodziny w Polsce. Bardzo liczyliśmy też na polskich Żydów za granicą jako czytelników i także, nie będę ukrywał, jako sponsorów, bo było jasne, że pieniądze Laudera nie będą przychodziły w nieskończoność. I tutaj żeśmy się pomylili, co dość szybko zrozumiałem dlaczego. Mianowicie Żydzi polscy, kiedy emigrowali, albo stawali się bardziej żydowscy, no i wtedy czytali Lachsz, albo Jewish Chronicle, albo Commentary, dla których Midrasz nie był żadną konkurencją. Tak? No, tam się pojawiały artykuły nowatorskie, przełomowe i tam było życie rzeczywiście tętniących życiem społeczności żydowskich. Z tej perspektywy Midrasz to był jakiś egzotyczny skansen. Albo też, zamiast stawać się bardziej żydowscy, stawali się bardziej polscy, a więc prenumerowali Tygodnik Powszechny i Politykę i jakieś niszowe pisemko żydowskie z Polski w ogóle nie było im do niczego potrzebne. Mieliśmy wiernych czytelników na emigracji, ale nie był to ten przełom, na który liczyłem i dość szybko zaczęło się okazywać, że pieniędzy brakuje, bo pismo nie zarabiało na siebie. Oczywiście z samej sprzedaży egzemplarzy nikt nigdy pisma nie utrzymał, ale ja liczyłem na to, że pismo będzie przyciągało reklamy. Na tej zasadzie, że jest regularna i wierna baza czytelnicza, dobry poziom poligraficzny i że jest to ta grupa czytelników, do której jest trudniej dotrzeć za pomocą innych mediów. No i okazało się, że to też nieprawda. I jeden potencjalny reklamodawca mi to wytłumaczył bardzo konkretnie. Mówi, proszę pana, jeżeli ja dam u pana ogłoszenie, no to pewnie jakichś klientów zyskam, ale na pewno też przez to stracę. Per saldo mi się nie opłaca. I choć nie chcieliśmy narracji Midrasza budować wokół antysemityzmu, no to okazywało się, że nasze wyniosłe ignorowanie czegoś, co myśleliśmy, co ja myślałem, że właściwie jest zamierającą przeszłością, no zderza się z rzeczywistością. Ludzie nie chcieli się ogłaszać w Midraszu,
bo nie chcieli, żeby postrzegano ich jako związanych z Żydami, bo to mogłoby się odbić na sprzedaży ich produktu, negatywnie się odbić, tak? Z drugiej strony zrobiliśmy kiedyś ankietę czytelniczą i okazało się, że około połowa naszych czytelników to są nie Żydzi, bardzo zainteresowani sprawami żydowskimi. To właściwie nie dziwi, bo całe to odrodzenie życia żydowskiego w Polsce od lat 70. w znacznym stopniu stało nie Żydami, tak? Ale najciekawsze było to, czego ci czytelnicy żydowscy i nieżydowscy od Midrasza oczekiwali. Więc nieżydowscy czytelnicy chcieli więcej Tory. Żydowscy czytelnicy chcieli więcej literatury. No, idź tu dogódź wszystkim, tak? Ciekawe to, co mówisz o tym, że to odrodzenie życia żydowskiego stało nie Żydami. Powiesz, co to znaczy? Że jesteśmy za słabi, żeby to udźwignąć sami. Zasadniczo tak. Jesteśmy maleńką społecznością. 10 000 ludzi, czy dorzucając szczodrą ręką dalsze 20 000 tych, którzy nie przynależą, ale się jakoś identyfikują, tak? No w 38-milionowym kraju to jest nic. Więc do tego, żeby funkcjonowały jakieś instytucje żydowskie, no te 10 000 absolutnie wystarczy. Do tego, żeby było życie żydowskie, czyli żeby działy się rzeczy, które wykraczają tylko poza obręb środowiskowy, musi być więcej odbiorców tego życia. A skoro nie dobierze się ich z Żydów, to albo się ich dobierze z nieżydów, albo tego życia nie będzie. Myśmy zresztą mieli taką debatę w którymś z numerów Midrasza właśnie o kulturze żydowskiej tworzonej przez nieżydów. Powieści, wiersze, obrazy, filmy, przedstawienia. Pomijając fakt, że część z tego była kiczowata, ale też część z tego, co Żydzi produkowali, była kiczowata, więc to nie jest żaden czynnik różnicujący. No musieliśmy stwierdzić, że pewnie, że wolelibyśmy, żeby życie żydowskie było produkowane przez Żydów. Ale tak nie będzie. Więc albo będziemy mieli życie żydowskie produkowane przez Żydów i nie Żydów, albo nie będziemy go mieli. Ale co więcej, wprowadzenie tego kryterium, czy jesteś pełnoprawnym uczestnikiem kulturalnego życia żydowskiego, jeżeli sam nie jesteś żydowskiego pochodzenia, no to jest paragraf aryjski, tak? Znaczy mamy wylądować w roli ostatnich obrońców paragrafu aryjskiego. No, przedredaktor Gawryłuk, tak? Która uważa, że w polskim sądzie powinien być polscy ministrowie polskiego pochodzenia i tak dalej. No nie, ta rola nam się nie podobała. A czy jest prawdą, że oczywiście, że wolałbym mieć życie żydowskie tworzone przez Żydów, ale tych Żydów było za mało. A więc jeszcze powiedziałeś na początku o tym, że Lauder nie miał dobrego odbioru tej swojej decyzji w środowiskach żydowskich za granicą. Powiedziałeś, że oni uważali, że on inwestuje w miejsce, Coś, czego nie ma albo wręcz nie powinno być. I gdzie jest ta różnica między tym, co oni uważali, a tym, co ty czy wy uważaliście wtedy? No fundamentalna, to znaczy znakomita większość osób zajmujących się żydostwem Europy Wschodniej uważała, że polskie żydostwo skończyło się w 1968. Koniec. Że pewnie są jakieś pojedyncze jednostki, którym należy się pomoc humanitarna i ewentualnie ułatwienie wyjazdu do miejsca, gdzie można być Żydem. Natomiast, że Polska jest żydowsko martwa i że próba zmiany tego jest nie tylko skazana na niepowodzenie, ale właściwie moralnie niesłuszna. I to, że się po 1989 ujawnili w Polsce Żydzi, którzy są w Polsce nie dlatego, że nie stać ich na bilet do Berlina, nie dlatego, że się boją w ogóle powiedzieć, że są Żydami,
tylko są Żydami w Polsce i żyją po żydowsku i nie uważają, żeby to wymagało jakiegoś wyjaśnienia czy usprawiedliwienia. To było szokujące. I pierwsza interpretacja oczywiście była taka, że pewnie jesteśmy jacyś kolaboranci po prostu, no, że jesteśmy fikcja, alibi dla tej strasznej antysemickiej Polski. Podczas sporów o możliwości restytucji mienia gminnego kiedyś bardzo godny przedstawiciel bardzo godnej żydowskiej instytucji nazwał mnie judenratnikiem, bo ja uważałem, że pieniądze z restytucji powinny w pierwszym rzędzie zostać w Polsce i iść na potrzeby społeczności żydowskiej, edukacji. I jeżeli coś zostanie, oczywiście można to wysyłać za granicę, ale że Polska musi mieć tu absolutne pierwszeństwo. I ja myślałem wtedy o naszym przedszkolu, o Idołę, o Żydach w Legnicy. No, było na co przeznaczać pieniądze. Natomiast mój rozmówca o tym nie wiedział i nic go to nie interesowało. Dla niego, że pieniądze z restytucji mienia żydowskiego mają zostać w Polsce, znaczy mają zostać u Polaków, tak? A więc jeżeli Żyd się tego domaga, no jest po prostu zdrajcą, rzecznikiem tej drugiej strony. Nigdy więcej tak się do mnie nie zwrócił, bo parę słów ostrych mu powiedziałem, ale też nie przeprosił. I z czasem przyjęto na początku dość niechętnie do wiadomości, że są tutaj jacyś polscy Żydzi nie dlatego, że czekają na następny pogrom, tylko dlatego, że są u siebie. Ale to było widać we wszystkim. W Marszu Żywych na początku polscy Żydzi nie mogli uczestniczyć. Znaczy mogli, jeżeli byli polskimi Żydami, nie wiem, z Wenezueli, tak? Ale jeżeli byli polskimi Żydami z Polski, to nie mogli uczestniczyć, bo psuli narrację. Bo Marsz Żywych miał pokazać, gdzie jest śmierć i gdzie jest odrodzenie. W Polsce jest śmierć, w Izraelu jest odrodzenie. Więc żywi polscy Żydzi w Polsce psuli narrację. I nie to, że polska młodzież żydowska się jakoś pchała do Marszu Żywych, ale to, że nie można uczestniczyć, było jednak, odbieraliśmy to bardzo boleśnie. I dopiero kiedy polska nieżydowska młodzież zaczęła się dopominać, że oni chcą jako wyraz solidarności z narodem żydowskim w Marszu Żywych uczestniczyć i oczywiście zostali przyjęci z otwartymi rękami, no to już Marsz Żywych nie mógł być takim antysemitnikiem, żeby akurat Żydów nie przyjmować. Nie Żydów tak, Żydów nie. Ale to więcej było tego rodzaju paradoksów. No a z drugiej strony zdarzały się nieoczekiwane przyjemności. Mój starszy syn Janek kiedyś pojechał do Izraela pracować jako ochotnik w kibucu i tam coś gdzieś jechał autostopem. Okazało się, że starsi państwo, którzy go wzięli z przystanku, mówią po polsku. No to w ogóle cudownie. No i tam ten starszy pan mówi, ach, bo ty jesteś z Polski, no to może wiesz, że w Polsce wychodzi takie żydowskie pismo Midrasz. A ja mówię, tak, mój tata jest naczelnym. No i został razem z dziewczyną przeniesiony do tego kibucu, w ogóle noszony na rękach jako żywy dowód odrodzenia życia żydowskiego. Więc tego rodzaju niespodzianki się zdarzały, a czasem było po prostu śmiesznie. No, kiedyś zadzwonił czytelnik i mówi, proszę pana, mówi, w Hajnówce wielkie zainteresowanie Midraszem. Mówię, no tak, obaj ze szwagrem żeśmy zaprenumerowali. No i coś takiego musiało być w moim milczeniu, że on dodał głosem pełnym wyrzutu. No ale proszę pana, Hajnówka to nie jest bardzo duże miasto. No i rzeczywiście 2 prenumeratorów na Hajnówkę to jest bardzo dobry wynik. Tyle tylko, że rzecz jasna, jak żeśmy tego Midrasza zaczynali, no to nam się roił Haint, Moment, nasz przegląd, no cała ta gigantyczna tradycja żydowskiego dziennikarstwa. I to oczywiście było kompletnie nierealistyczne. Myśmy nie byli żadną kontynuacją. Myśmy byli małą zieloną gałązką, która wyrosła ze ściętego lasu, tak? Ale ja z bardzo dużą wdzięcznością wspominam ten okres Midraszu, bo nigdy przedtem i nigdy potem
nie byłem tak na bieżąco z normalnym życiem żydowskim w Polsce, które się okazało było bardzo ciekawe. Jest bardzo ciekawe. Poznałem fantastycznych ludzi, w tym tych ludzi, z którymi robiłem to pismo. I miałem takie poczucie, że robię coś, co jest naprawdę pożyteczne. Na tego Midrasza czekano. Natomiast Midrasz nie mógł się doprosić pieniędzy. A ja z kolei, po kilku latach spędzonych za biurkiem, ja się nie nadaję do biurka. Ja się nie nadaję do kierowania zespołem. Byłem fatalnym szefem. Nie mam tych umiejętności. Ale ja jestem, to znaczy byłem do niedawna jeszcze, dziennikarz jeżdżący. Redaktor naczelny nie jest dziennikarzem jeżdżącym. Redaktor naczelny siedzi za biurkiem, prowadzi rozmowy, załatwia pieniądze, negocjuje. Dostaliśmy kiedyś grant z MSW, po czym MSW poprosiło o listę prenumeratorów. Więc ja zareagowałem podobnie jak ty, tylko bardziej kategorycznie. I MSW odpowiedziało, że nie, że to w ogóle nie o to chodzi. Po prostu oni muszą mieć w papierach, że te pieniądze są wydawane zgodnie z przeznaczeniem, tak? Zobaczyłem MSW, że sporządzanie list Żydów w Polsce ma długą tradycję, ale to nie jest tradycja, o której MSW chciałoby się nawiązywać. I muszę przyznać, że moje argumenty zostały uznane, acz nadal budzi moje zdumienie, że komuś w ogóle mogło przyjść coś takiego do głowy. No myśmy mieli prenumeratorów, którzy prosili, żeby pismo przychodziło w kopercie bez żadnego stempelka. Żeby nikt się nie domyślał, że czytają pismo żydowskie. Więc no, ten sukces z banalizacją był też ograniczony, ale był. Ja sam widziałem jakiegoś pana, który w tramwaju czytał Midrasz. I serce mi urosło, chociaż akurat chyba nie czytał mojego artykułu, nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest takie pismo, które można sobie przeczytać w tramwaju z braku czegoś lepszego, tak? I co się stało dalej z Midraszem? Ja odszedłem po zresztą ostrym konflikcie z zespołem. Takie konflikty z reguły są efektem twórczej pracy obu stron. Tak jak w każdym czasie ten konflikt pamiętam. Natomiast Piotrek przejął po mnie. Odszedłeś w którym roku? 2002. Czyli 5 lat tam byłeś. Chyba tak. I Piotrek był znakomitym naczelnym, tyle że oczywiście robił zupełnie inne pismo niż ja robiłem. Piotrek robił pismo z dużo wyższej półki, dużo bardziej intelektualne. No i moim zdaniem straciliśmy Rapaportową, która może jeszcze prenumerowała Midrasz, żeby się popisać przed sąsiadką, ale pewnie już go nie czytała. Ale to było rzeczywiście pismo intelektualne wysokiego lotu i to jest... Tak, czytałem od deski do deski. Mam zresztą komplet Midrasza i czasem czytam jeszcze raz i naprawdę uważam, żeśmy zrobili dobre pismo. Ale grant od Laudera się skończył. Grant z MSW był maleńki. Dochody ze sprzedaży malały. No bo oczywiście, jeżeli nie ma prenumeraty, no to pismo słabnie, więc traci czytelników, więc tym bardziej nie ma reklam. No i najpierw Midrasz musiał przejść z miesięcznika na dwumiesięcznik. I moim zdaniem to już był koniec. To znaczy dwumiesięcznik to nie jest pismo. To jest, no to się wydaje broszurkę co 2 miesiące, tak? Natomiast dwumiesięcznik w żaden sposób nie może mieć ambicji, żeby uczestniczyć w bieżącym życiu żydowskim, kształtować je, czy być przez nie kształtowany. I dla intelektualnego pisma, jakim stał się Midrasz, to nie była wielka strata, bo ci czytelnicy, którzy go czytali dla treści intelektualnych, a nie dla wiadomości raportowej, no
tu nic nie tracili, oprócz tego, że dostawali je 2 razy rzadziej. Ale Midrasz jako pismo żydowskie, no wtedy już przestał pełnić swoją rolę i w sposób nieuchronny w końcu zmarł, kiedy nie udało się znaleźć nowych grantów, nowych sponsorów. I pewnie i tak by zmarł, bo prasa migruje na internet i w dużo większych społecznościach żydowskich pisma żydowskie padają i przechodzą online, więc Midrasz pewnie też by padł. Chociaż dla mnie każdy wydrukowany numer to jest sukces, bo ja naprawdę uważam, że biblioteki zostają. Ja czasem widuję w żydowskich domach takie stosy Midrasza i czasem ludzie mówią, a wiesz, sięgam, zaglądam, czytam sobie, no to ciągle jest ciekawe. I jest coś takiego w druku, czego moim zdaniem, ale to może po prostu jest informacja o moim wieku, no, czego migające elektrony nie zastąpią. I to jest namacalność i niezmienność. Jak biorę Midrasza z 98 roku, to wiem, że biorę egzemplarz, który został wydrukowany w 98 roku. Kiedy zaglądam na stronę archiwalną, muszę przyjąć na wiarę, że tak było, tak? Bo tak naprawdę wszystko to, co nam pokazuje internet, może być dowolnie zmieniane i kształtowane. Więc ten stos Midraszy to jest moim zdaniem nasz sukces zespołu i mój. Acz oczywiście nie odegraliśmy tej roli, jaką ja sobie dla nas zamarzyłem. Ale tam wychodziły detale, no te felietony Belli, najpierw sporadyczne, a potem jako w ogóle trzon numeru. Ja pisałem komentarze do Tory, no co oznaczało, że w następnym roku muszę pisać znowu o tym samym, tak? I wtedy się okazywało, że nie piszę o tym samym. Tora się nie zmienia, ale ja już jestem o rok starszy, ja jestem inny, co innego zauważam, co innego mnie interesuje. I to mi bardzo dopomogło w wytworzeniu sobie nawyku, na którym się przecież nie urodziłem, żeby regularnie studiować Parszę. Bo co z tego, że ja już to kiedyś czytałem? Ale ten ja, który teraz czyta, jest trochę inny od tego ja, który czytał wtedy. Nauczyłem się łamać stronę i docenić, jakie to jest trudne. Teraz pewnie to robi sztuczna inteligencja. A mi się bardzo podobał ten wysiłek, któryśmy wkładali z Wojtkiem, żeby to przyzwoicie złamać. To było bardzo dobre doświadczenie. No, mówiłem o tej żydowskiej Świętej Trójcy. No, potem trzeba było trochę jednak zreewaluować nasz stosunek, bo okazało się, że mój naiwny pomysł, że antysemityzm jest sprawą z przeszłości. No Piotrek i Bella akurat tak nie uważali. No był po prostu naiwny i niemądry. Co do Fidlera na Rufie, to żeśmy zgodnie utrzymali stanowisko, że to bardzo fajnie, tylko tak jak w tej błogosławieństwie dla cara, tak? Niech Bóg utrzyma najjaśniejszego cara jak najdalej od nas. To jest Shoah, nie dało się po prostu uniknąć. I tutaj ja nie zmieniłem zdania. Ja uważam, że pomysł zbudowania żydowskiej tożsamości wokół Shoah jest głęboko błędny. Jest niesłuszny, jest nieżydowski, jest krzywdzący. Ale to w niczym nie zmienia centralności Shoah i tego, że ona jest obecna tak na co dzień. I mnie to uprzytomniły wizyty starszych pań. Mniej więcej raz w miesiącu i nauczyłem się bać się tych wizyt. Przychodziła jakaś starsza pani z grubą teczką, kładła mi tę teczkę na biurku i mówiła, no proszę pana, to są moje wspomnienia wojenne, może wy byście to wydrukowali. I ja mówię, no ja to oczywiście przeczytam, proszę zostawić numer telefonu, oddzwonimy. No i czytałem tak, i wypełzła spod stosu trupów, to już było. Skręciła w lewo, wszyscy inni w prawo i dzięki temu to już było.
I potem, kiedy starsza pani przychodziła, ja musiałem mówić, że wie pani, najlepiej by było, żeby pani to zaniosła do Żichu, bo tam w Żichu oni to umieszczą w archiwum i może komuś się to kiedyś przyda do pracy magisterskiej. Starsza pani na mnie patrzała, nie rozumiejąc, i mówiła, proszę pana, to jest moje życie. Tak. I żeśmy już to czytali. Prawdę powiedziawszy, gdybym miał zasoby, to prowadził wydawnictwo dla tych starszych pań, tak? Żeby to wszystko opublikować, wiedząc, że nie będzie czytelników, ale po to, żeby starsza pani mogła sobie postawić u siebie w domu na półce swoją książkę ze wspomnieniami. I strasznie rzeczywiście czuję się winny wobec tych starszych pań, że nie udało mi się wymyśleć czegoś, co byłoby adekwatne do ich rzeczywistej, uprawnionej potrzeby. Mało tego, ja uważam, że my mamy nie tylko obowiązek, ale i potrzebę znać tę rzeczywistość. A nie znamy jej inteligentnie, nie znamy jej empatycznie, znamy ją opisowo, każdy potrafi wygłosić pół tuzina okrągłych zdań, to nie o to chodzi. A czasem zdarzały się po prostu cuda. Przyszedł list od jakiejś starszej pani z Podlasia, Polki, i w liście było zdjęcie dziewczynek z klasy szkolnej. Stare zdjęcie, ewidentnie przedwojenne. A w liście starsza pani pisała, że to jestem ja z moimi koleżankami ze szkoły. Ta z lewej to jest Rywka, ta za mną to jest Sara, a ta, która siedzi z boku, to jest Dwojra. No i że ich wszystkie Niemcy zabili, a ja już jestem stara i niedługo umrę, a moich dzieci, moich wnuków to nic nie obchodzi. No to wysyłam wam to zdjęcie, bo chciałabym myśleć, że ktoś będzie patrzał na nie z taką miłością, z jakim ja patrzałam przez całe moje życie. Prawda, nie potrafię o tym spokojnie mówić, bo dostajesz taki list i przynajmniej przez moment można uwierzyć, że ludzie są rzeczywiście tacy, jak sobie wyobrażamy w najlepszych snach, tak? Ale to zaufanie tej starszej pani. Myśmy patrzyli na to zdjęcie, ono jest teraz w archiwum Midrasza. A innym razem też, to właściwie wyłącznie starsze panie przychodziły. Przyszła starsza pani z takim wyświechtanym kajecikiem i z następującą opowieścią. Jakaś miejscowość na Lubelszczyźnie, nie pamiętam już jaka, że sąsiedzi Żydzi, zanim poszli do getta, zostawili swoje precjoza u nich, bo się tam przyjaźnili. To byli rodzice tej starszej pani, ci, którzy przyjęli te rzeczy. No i powiedzieli, że jak Bóg da, jak przeżyjemy, to bierzemy. A oni mówią, spokojnie, kupiec się nie przejmuje, kupcowa będzie spokojna. No ale oni się więcej nie zgłosili, a czasy były ciężkie. I tatuś powiedział, że musimy sprzedawać, bo się nie utrzymamy inaczej. I tatuś i mamusia, mówi starsza pani, sprzedawali, ale zapisywali wszystko, co sprzedali. Że tutaj kufel szklany rżnięty, data sprzedaży i tyle a tyle złotych. I komu, tak? Nie, za ile sprzedali, bo to chodzi o to, żeby móc się z tego rozliczyć. Bo myśmy zawsze myśleli, że może ktoś przyjdzie, no myśmy wiedzieli, że kupiec z kupcową to raczej nie przeżyli, no ale może ktoś z rodziny przeżył i będzie wiedział, że tutaj były ich rzeczy, żeby móc się rozliczyć. No a nikt nie przyszedł, a teraz ja też jestem stara, no to jako że wy jesteście żydowskie pismo, no to ja wam przyniosłam, żeby się rozliczyć. No ja mówię, że nie, żeby ona to zaniosła do Żichu, bo
I chyba nie zaniosła, znaczy w życiu nikt nie słyszał o czymś takim. Myślę, że starsza pani powiedziała, no co ja się będę od Annasza do Kajfasza, tak? Nie chcą, to trudno. A myślę sobie o tej rodzinie, która przez lata, bo nie tylko podczas wojny, i po wojnie było ciężko, też coś sprzedawali, w końcu i to nie były jakieś precjoza, tak? To nie były diamenty, to był kufel szklany, rżnięty z czymś tam i starannie wypisane ile złotych. I takie poczucie, że nieobecność nie zwalnia z odpowiedzialności. I na to się natrafia. Myślę, że częściej niż podejrzewamy, bo dobro jest nieśmiałe. Że ludzie w nieludzkiej sytuacji usiłują zachować przyzwoitość. Niektórzy ludzie, zgoda, niektórzy. I to nie jest tak, że chciałbym, żeby te dwie starsze panie robiły za to, o proszę, jaki był stosunek społeczeństwa polskiego do Żydów, bo nie był taki. Ale był też taki. I to też jest takie ważne. Więc się w tym midraszu bardzo dużo nauczyłem, bardzo dużo nawzruszałem. Bardzo dużo byłem nieadekwatny do rangi i wymogów sytuacji, w której się znalazłem. Czyli wszystko razem nie było to bardzo różne od tego, jak inni przeżyli swoje życie i swoje sytuacje, ale to było tak, znaczy okropny żargon, transformacyjne doświadczenie. Znaczy ten midrasz mnie zrobił trochę innym człowiekiem, tak? I jestem ogromnie wdzięczny za możliwość tego doświadczenia. Dzięki, Kostku, bardzo.